Dobra, no to co, to jedziemy. No to zapraszam Was na drugą część filmu o tlenomierzu. Tym razem będę chciał po prostu potwierdzić te wyniki, które już znam z mojego własnego akwarium. Was jeszcze potrzymam chwilę w niepewności. Na końcu filmu będzie omówienie. No i żeby to było bardziej wiarygodne, no to pomyślałem, że fajnie byłoby, żeby tego typu pomiary powtórzyć jeszcze w jakichś innych akwariach. No i tutaj właśnie korzystam z gościnności Maćka. Cześć Maćku. Cześć. Właściciela sklepu Aquaplant w Krakowie na ulicy Nowosądeckiej 60. który zgodził nam się tutaj udostępnić jeden ze swoich pięknych zbiorników do wykonania pomiaru. W ogóle zachęcam Was do odwiedzenia sklepu też po prostu, żeby poszukać inspiracji, bo po prostu przepiękne są te zbiorniki tutaj u Maćka. Warto je po prostu obejrzeć, oprócz oczywiście zakupów, do których zachęcam. I będziemy tutaj za chwilę uruchamiali naszego Edge'a. Już go tutaj powiesiłem ze sobą, on już tu powoli zaczął mierzyć. Nie będę Wam tego już pokazywał, bo już to widzieliście w poprzednim odcinku, jak to urządzenie działa. Jeszcze nie rejestruję danych, za chwilę uruchomimy, no ale najpierw chciałbym, żeby Maciek parę słów powiedział nam o tym akwarium, żebyście wiedzieli, gdzie mierzymy, rozumieli mniej więcej, jakie tu warunki panują. Maćku, jakbyś był uprzejmy, parę słów dosłownie o tym akwarium. Wielkość, jasne, obsada, oświetlenie, nawożenie, tak podstawowe rzeczy, które wpływają po prostu na wzrost roślin, na fotosyntezę. Akwarium jest 182 litry w takim klasycznym rozmiarze 90 na 45 na 45 ze szkła jasnego Ultra Clear. Tu jest akurat zbiornik z firmy Viv. Tak samo jak u mnie. Bardzo fajne zbiorniki. Bardzo fajne, tak, zgadza się. Co tu mam? Tutaj no, dosyć standardowy jakby zestaw, jeśli chodzi o akwarystykę roślinną, czyli lampa LEDowa, tu mamy akurat Skylight Hyperspot FM. Pełną mocą to świeci, czy to jakoś? Nie, bo te lampy są bardzo mocne i dobre. Ona jest ustawiona na około 75% w tym piku swoim, nie? No to u mnie Hyperbar i też w tej chwili na 75% tak samo, idzie. Tak samo. Zazwyczaj w zupełności wystarcza i tu świeci 9 godzin dziennie. Okej, myśmy to uruchomili ręcznie trochę chyba wcześniej niż zazwyczaj, prawda? Już na potrzeby filmu. Dokładnie. 9 godzin dziennie jest godzina zmierzchu i godzina Dobrze, to my tutaj spróbujemy zarejestrować, to zaraz sobie też o tym powiemy, ale dwa takie pełne cykle świetlne, 2 doby, jedną z nawożeniem dwutlenkiem, drugie bez, po to, żeby to było mniej więcej podobne do tego, co u mnie się dzieje. Dwutlenek też przed chwilą, czekajcie, ja się może odsunę, bo żeby było widać przez moment, idzie z dyfuzora, widzę, tak? I to normalnie jak tym nawozisz? To jest... Tu jest normalnie zwykła butla z elektrozaworem, dwutlenek mniej więcej się włącza razem ze światłem, gasi razem. Nie z jakimś wyprzedzeniem, tylko po prostu startujesz razem ze światłem? Tak. Dobra. Razem ze światłem i normalnie przez dyfuzor wewnętrzny taki do zbiornika. Z ciekawości mierzyłeś, do jakiego mniej więcej pH dochodzisz tym dwutlenkiem? Czy nie, po prostu tak szczerze na oko? to nie. Szczerze to nie mierzyłem, bo... Czy bąbelki mierzysz, czy jak to się dzieje? No w tej chwili to tak ustawiam, że tak naprawdę na oko. Natomiast no tutaj leci dosyć dużo, ponieważ są szybko rosnące rośliny i to oświetlenie też jest dosyć mocne. No i mchy one wymagają. No to mamy, myślę, z 3-4 bąbelki na sekundę spokojnie. Tak. Na ten zbiornik. To ja mam pH-metr, zaraz zmierzymy z ciekawości. Możemy zmierzyć i ten zbiornik jest prowadzony na wodzie RO w całości, plus mineralizator, także woda też jest bardzo miękka. Więc... I czym mineralizujesz? Jaki to jest mineralizator? W tej chwili mineralizuję Price'em. To jest taki mineralizator do paletek tak naprawdę, ale on się bardzo fajnie sprawdza, szczególnie w akwariach z kamieniami, bo on nie podnosi praktycznie w ogóle twardości węglanowej. Tylko ogólną, a skały, jak wiadomo, większość skał, które stosujemy w akwariach, no to coś tam to pH i mam ten sam problem, ale nie znałem tego numeru z Price'em, ja sypię siarczem ręcznie, żeby podbić albo magnes. Można po prostu jakikolwiek krewetkowy mineralizator, bo one też zazwyczaj podnoszą tylko twardość ogólną. To ciekawa informacja. A nawożenie, jak wygląda w tym zbiorniku? Nawożenie w tej chwili od dłuższego czasu już w sumie to jest linia GT Aqua, bardzo fajne nawozy polskie. I tutaj leci zestaw makro plus mikro, plus czasami troszkę tego żelazowego nawozu. Okej. Znasz parametry w tym zbiorniku, czy to też jest nawożenie bardziej... Nie, nawożę szczerze mówiąc, ale tu jest 150% zalecanej dawki. Tego, co podaje producent. Akurat na ten zbiornik. Natomiast to jest też akwarium, które już ma 1,5 roku. Jest takie, ono teraz jest po dosyć dużej przycince, ale tu normalnie tych roślin jest też dużo. Te rotale z tyłu szybko rosną, także no, tu jakby swoje nawozu zjada. Nie? No wygląda, że tak powiem, pięknie. Rotale są pięknie wybarwione, naprawdę ładna czerwień. Bo tak, to jest fajna rotala, bo to jest rotala Blood Red wariant Singapur. I one się bardzo łatwo wybarwiają i
i właśnie ten kolor po prostu osiągają taki jak żaden chyba inny gatunek, jeśli chodzi o rotale. Tutaj jeszcze trochę tego nie widać, bo tak jak mówiłem, ona jest przycięta i odbija, ale jak dojdą do powierzchni, no to jest naprawdę czerwona. No dobra. To Także zbiornik fajne. piękny. Zastanawiam się, czy jeszcze coś możemy powiedzieć naszym widzom na tematy takie właśnie wpływające na fotosyntezę i ewentualnie na patrzenie, znaczy filtracja, tak? Nie No, widzę filtracja jest filtr kubełkowy, Heima taki większy. No i tak naprawdę tyle. No skimmer widzę, że jest powierzchniowy. To jest myślę, że skimmer, ważne, bo jest tak. czysta ta powierzchnia, jest ta wymiana gazowa jest pewnie tutaj nie jest w żaden sposób upośledzona. Jest odrobinę rzęsa, ale jest jej niewiele, więc to nam tu nie zarasta zbiornika w żaden sposób. No powiedziałbym, że w pewnym sensie wydaje mi się, że to jest dosyć podobny setup do mojego zbiornika, jak chodzi o oświetlenie i o nawożenie i o filtrację. No więc bardzo dobrze, bo po prostu to potwierdzi ewentualnie to, co już u mnie udało mi się zmierzyć. Zobaczymy, czy wyjdzie mniej więcej to samo. No to jest taki standard takiego akwarium high-tech, powiedzmy, w tej chwili. Wydaje mi się, że to tak zazwyczaj wygląda, nie? Dobra, no to co? To chyba co? Startujemy w takim razie pomiar, zaraz uruchamiamy maszynę i jedziemy. No dobrze, moi drodzy, urządzenie już jest podłączone, tego już Wam nie pokazywałem, tak jak mówię, bo już to widzieliście w poprzednim odcinku. Rejestruję, w tej chwili jest początek dnia świetlnego, mamy 5,2 ppm w akwarium Maćka, podobnie jak u mnie w godzinach porannych, także już widzę, że to się być może będzie tutaj zmieniało. Lampa wystartowała około pół godziny temu, razem z nią dwutlenek węgla. Temperatura 26,6 stopnia, ja uruchamiam zapis danych. Poszło, rejestruje się, dobra, mamy 1000 pomiarów do zarejestrowania. Ja myślę, że to w zupełności wystarcza, że tak długo tu nie będziemy siedzieli. Elektroda umieszczona w akwarium, nie wiem, czy widzicie, ona jest tam w kącie. Też postarałem się umieścić w okolicach wylotu filtra po to, żeby właśnie ten jednak minimalny chociaż ruch wody tam następował. No dobra, no to co, to niech się mierzy. Ja zaraz jeszcze Maćkowi wytłumaczę, jak dalej będzie wyglądał tutaj pomiar i ta część nagrania u niego. Dobra, Maćku, słuchaj, to sprzęt podłączony, rejestruję już dane. Ja Cię teraz zostawię z tym na 2 dni. Widzimy się pojutrze. Ja Cię poproszę, żebyś jutro mniej więcej o tej samej porze wyłączył ten dwutlenek węgla, bo to chodzi, żebyśmy zobaczyli, jaka będzie różnica w akwarium bez nawożenia dwutlenkiem węgla, tak żebyśmy mieli mniej więcej 2 pełne cykle pomiarowe. Poza tym nic nie musisz tutaj robić, to jest automat, wszystko tutaj się rejestruje samo, więc poza tym nie ma tutaj żadnych działań do wykonania z Twojej strony. Ja Ci bardzo dziękuję, słuchaj, za umożliwienie tego nagrania i jeszcze raz zachęcam, słuchajcie, odwiedzajcie sklep Maćka w Krakowie, bo zobaczcie, jakie tu piękne zbiorniki, po prostu popatrzeć na to, nawet poszukać inspiracji, to naprawdę warto. Ja myślę, że się umówię z Maćkiem i w ogóle Wam tutaj nagram jeszcze jeden odcinek, tak już na temat tych zbiorników trochę dokładniejszy, trochę Wam opowiemy, bo one są fajne, te zbiorniki, naprawdę. No i co? No i tyle, ja Ci dziękuję bardzo. Dzięki za odwiedziny. Tu wszystko wiem, jak pilnować i w razie co, to masz też telefon, to dzwoń. Dobra, tak. Słuchajcie, to co, widzimy się za 2 dni i na dzisiaj kończę to nagranie. Cześć. Dzięki bardzo. No to moi drodzy, jadę do Maćka, do sklepu zdemontować sprzęt. Minęło 2 dni, nie dzwonił, więc zakładam, że wszystko poszło w porządku. Na razie jakiś koreczek, ale zaraz tam dojadę. Więc demontuję sprzęt, a jutro wsiadam znowu w auto i wyruszam w nieco dłuższą trasę. Przekazać urządzenie trzeciej osobie, która będzie u siebie mierzyła te dane w akwarium. Do kogo? Nie wiecie? No tak, oglądajcie dalej. Polska baza i trudno powiedzieć, na czym ta ludowość tego stronnictwa dzisiaj polega. No to witajcie tym razem u mnie. Pierwszy pomiar zrobimy na małym akwarium 30-litrowym, a później zrobię pomiar na tym dużym 300-litrowym. Obydwa akwaria bardzo dobrze znacie, więc jak pamiętacie, jest to 30 litrów, tutaj za mną. Nie ma to systemu dwutlenku węgla żadnego, wymiana gazowa odbywa się w sposób naturalny. Jest tutaj jakieś 2 cm pod powierzchnią wody wylot z filtra i niewielki skimmer, który dodatkowo wywołuje ruch wody na powierzchni wody. W tym momencie pH w moim akwarium jest 7,60 prawie, tu się waha tak 58, 59, ale ustabilizuje się, powiedzmy sobie, na 7,6. I zobaczymy po 24 godzinach, jak wygląda natlenienie w tym
zbiorniku. Lampa ustawiona jest na 100% mocy. Lampę również dobrze znacie z poprzednich odcinków. Ja uruchamiam zapis. I 1000 pomiarów ruszyło. Chciałbym powiedzieć witajcie dnia następnego, ale to nieprawda. Minęły 2 doby. Po pierwszej dobie okazało się, że wyniki są drastycznie inne niż w pozostałych zbiornikach. Ten maluch jest bardzo specyficzny, a dlatego, że posiada troszeczkę inną filtrację. Nie wiem, czy pamiętacie z poprzednich odcinków, ale jest to filtr ze złożem zraszanym, które bardzo mocno natlenia wodę. Więc wyniki tu są, jak wspomniałem, drastycznie inne, ale na koniec tego filmu Łukasz podsumuje to wszystko i Wam to ładnie wszystko wyłoży. Słuchajcie, w tym czasie urządzenie zrobiło około 100 pomiarów, 95, pewnie 96 zaraz będzie. Może wykonać ich 1000, jak mówiłem poprzednio, ale my nie potrzebujemy tak długiego odcinka pomiarowego. Wyobraźcie sobie teraz zrobienie tych testów metodą tradycyjną, kropelkową, testami kropelkowymi. Koszmar, co? Nie do zrobienia tak naprawdę praktycznie. Nikt nie będzie wstawał w nocy co pół godziny robił testu, nie? O dokładności tego wszystkiego już nie wspomnę. Ale mamy tu sprzęt klasy laboratoryjnej. Jest to urządzenie bardzo profesjonalne, bardzo dokładne. Więc wyniki będą też bardzo dokładne. I jak już mówiłem, drastycznie inne od pozostałych zbiorników, pozostałych akwariów. A jeszcze przede mną jutro kolejny test. Zrobimy testy w moim dużym 300-litrowym zbiorniku. I muszę Wam powiedzieć, że jesteśmy teraz w apogeum temperatury chyba w Polsce. Dziś u mnie było w cieniu, uwaga, 34 stopnie. Więc za mną tutaj widzicie taki mały wentylator. Jest teraz wyłączony. Ja go włączę i zrozumiecie, dlaczego jest włączony. Na czas kręcenia filmów. Hałasuje. Ale normalnie pracuje tutaj chyba od doby. I na tą chwilę te małe urządzonko potrafi zbić temperaturę z 28,5 stopni u mnie w pokoju, co chyba widać, że zaczynam się pocić, do 25,4 stopni. Więc no, maleństwo sobie radzi. Ale też miało na pewno wpływ na natlenienie wody w akwarium, dmuchając po prostu w taflę wody. Widać, bo tyle wody odparowało. Dość mocno paruje. Przez 2 dni tyle wody odparowało. No wiadomo dlaczego. Więc oglądajcie dalej. Będą to 2 dni pomiarowe. W pierwszym dniu będzie to z oświetleniem 50%, a w drugim dniu będzie to z oświetleniem 100%. Ja już zamontowałem tutaj sobie urządzenie pomiarowe, aby zmierzyć zawartość tlenu w wodzie. Zobaczymy, jakie będą różnice między tymi 2 dniami. Ja tutaj podaję jest dwutlenek węgla. Jest tu system dwutlenku węgla sterowany przez sterownik. I w tym momencie, już Wam mówię, mamy pH 6,73, a nasycenie dwutlenku węgla to jest 22,3 ppm. 23,3 stopnie Celsjusza. No to ja odpalam pomiar. No, ruszyło. Spotykamy się za 2 dni. Zobaczymy, jaka jest różnica. Witajcie w kolejnym dniu eksperymentu. No, praktycznie już zakończonego, ale dla nas jeszcze zostało masę pracy. Pliki, czyli wyniki badań z tego urządzenia wgrałem właśnie na komputer, ściągnąłem na komputer i powiem Wam, wyniki badań wyglądają bardzo ciekawie. I teraz ten plik z wynikami prześlę do Łukasza, który na koniec tego filmu podsumuje cały ten eksperyment, więc oglądajcie dalej. I muszę Wam powiedzieć, że był to film dość trudny w realizacji, logistycznie skomplikowany, bo był kręcony u Łukasza pod Krakowem i w sklepie akwarystycznym w Krakowie i u mnie tu pod Bydgoszczą. I Łukasz dowoził mi ten sprzęt do Warszawskiej Poręby, więc mieliśmy co robić. Mam nadzieję, że docenicie nasze starania i zostawicie chociażby jakąś łapkę lub komentarz pod filmem. Wiem, że wielu z Was ogląda ten kanał, a go nie subskrybuje. Jeśli to nie jest dla Was jakiś większy problem, dołączcie do naszej społeczności.
Będą fajne treści. Na kanale jest ponad 400 filmów już, prawie chyba 460, więc jest co oglądać, kawał wiedzy. Pomóżcie rozwijać te piękne hobby. A ja teraz przesyłam plik do Łukasza i tak naprawdę oddaję mu głos. To słuchajcie, ten projekt zajął nam chyba więcej niż się spodziewałem, bo ponad miesiąc temu zaczęliśmy pierwsze pomiary, 5 tygodni temu, więc no sporo. No ale zakładałem, że to nie będzie proste i troszeczkę potrwa. Mamy wyniki z 4 akwariów. Kiedy zaczynaliśmy, liczyłem, że będą to 3 akwaria, ale ostatecznie Daniel zdecydował się przeprowadzić pomiary na swoich 2 zbiornikach, i na tym małym, i na tym dużym, plus zbiornik mój, no i oczywiście zbiornik Maćka ze sklepu Aquaplant, więc w sumie 4 wyniki z 4 akwariów. Wydawałoby się, że poniekąd podobnych, chociaż to małe akwarium Daniela trochę się różni, bo ono nie jest nawożone dwutlenkiem węgla, ale jednak te wyniki okazało się, że nie są do końca takie same. Fajnie widać tutaj pewne różnice, parę ciekawych zjawisk myślę, że można zaobserwować. No to co? Zaczynamy oglądanie. Przygotowałem tutaj już wykresy z danych pomiarowych i proponuję, żebyśmy wspólnie teraz po kolei przeszli najpierw przez każde z tych 4 akwariów, a potem pokażę Wam jeszcze taką grafikę, na której nałożyłem te dane pomiarowe z wszystkich 4 zbiorników, no po to, żeby można było zobaczyć trochę lepiej te różnice, jak to wygląda. No to co, zaczynajmy. No to może zacznijmy od mojego akwarium, bo też od tego zaczynaliśmy pomiary. Wykres, który teraz widzicie na ekranie, przedstawia zarejestrowane 4 przypadki w tym akwarium. Pierwsza, ta linia pomarańczowa, najbardziej u dołu, to jest akwarium zupełnie nienawożone dwutlenkiem węgla. To był ten przypadek, kiedy skończył mi się gaz w butli. Nieco wyższa linia, ta o kolorze powiedzmy turkusowym, to jest akwarium nawożone wtedy, kiedy dwutlenkiem węgla, wtedy, kiedy kończył mi się gaz w butli. Czyli można powiedzieć, że to było to nawożenie takie w sposób ciągły, ale w sposób niedostateczny, czyli tutaj pH w tym momencie utrzymywało się około 6,9. 2 pozostałe linie, te 2 linie najwyższe, żółta i powiedzmy granatowa, które prawie się nam tutaj pokrywają, no to jest przypadek nawożenia mojego akwarium dwutlenkiem węgla w sposób wystarczający, czyli po wymianie butli na nowy. Żółta linia to było dozowanie dwutlenku węgla sterowane zegarem, czyli wtedy, kiedy dwutlenek węgla włączał się wraz z oświetleniem i był dozowany w sposób ciągły aż do momentu wyłączenia lamp. Linia granatowa, no to było dozowanie sterowane przy pomocy komputera, który był ustawiony na pH 6,7. No i widać tutaj pierwszy wniosek, że te linie nam się tu prawie pokrywają, one są prawie identyczne. No można by z tego wyciągnąć taki wniosek, że w zasadzie ten komputer nam tutaj niewiele dał, bo taki sam efekt uzyskaliśmy przy pomocy po prostu sterowania zegarem. No tego nie chcę do końca powiedzieć, to znaczy widać tutaj, że na pewno przynajmniej jeżeli chodzi o intensywność fotosyntezy, bo myślę, że ten pomiar tlenu, który tutaj rejestrowaliśmy, jest pewną miarą tego, jak intensywnie zachodzi fotosynteza w zbiorniku. No, zachodzi w zasadzie tak samo intensywnie w przypadku, kiedy dozowanie jest sterowane zegarem, jak i komputerem. No ale pamiętajcie proszę o tym, że funkcja komputera jest troszeczkę inna. Tu nie chodzi o maksymalizację tego efektu dozowania, tu chodzi raczej o uzyskanie stabilnego pH w akwarium, no, a tego tutaj to było przedmiotem tego doświadczenia i tutaj nie rejestrowaliśmy zmienności pH w ciągu doby. No i również kwestia bezpieczeństwa, znaczy zadanie komputera również polega na tym, żeby wyłączyć to dozowanie dwutlenku węgla w sytuacji, kiedy pH spada nam zbyt bardzo. Ja osobiście miałem niestety taki przypadek na początku mojej przygody z dozowaniem dwutlenku węgla. Pierwszy akwarium, w którym stosowałem dwutlenek węgla, on był wtedy właśnie dozowany tam bez komputera. Kupiłem najtańszy reduktor dostępny na miejscu i zupełnie nie wiedziałem o tym, że on się zachowuje w taki trochę bardzo niefajny sposób, mianowicie dobrze dozował dwutlenek tak długo, jak było dużo gazu w butli, natomiast w momencie, kiedy kończył się gaz w butli, spadało ciśnienie w butli, no to on nagle się rozregulowywał i niestety puszczał wtedy dużo więcej gazu, no i straciłem w ten sposób całą obsadę akwarium. Od tamtej pory jednak przekonałem się do komputerów, no bo w tym momencie komputer po prostu wyłączył to dozowanie dwutlenku węgla. W momencie, kiedy ten reduktor był podpięty na sztywno, no niestety skończyło się to tak, jak się skończyło. No ale jeżeli chodzi o intensywność fotosyntezy, widzicie tutaj, że różnicy praktycznie nie ma. Widać tutaj te zielone pionowe linie kreski i 2 czerwone pionowe kreski to są momenty załączenia i wyłączenia lampy. Czyli widać tutaj, że no jest bardzo wyraźna korelacja w momencie, kiedy
startuje lampa, zaczyna rosnąć stężenie również tlenu w akwarium, no bo rośliny zaczynają prowadzić fotosyntezy, proces fotosyntezy i to stężenie rośnie tak długo, aż właściwie wyłączamy lampę i zaczyna wtedy spadać, aż gdzie osiągając w zasadzie ten krytyczny, najniższy poziom nad ranem, na chwilę przed włączeniem lampy. Widać tutaj wyraźnie, że to włączenie dozowania dwutlenku węgla spowodowało u mnie wzrost natlenienia w ciągu dnia, no bo bez dozowania dwutlenku węgla, czy z niewielkim dozowaniem osiągałem tutaj w ciągu dnia około 7 mg na decymetr sześcienny tlenu. Natomiast w momencie, kiedy zaczął być ten dwutlenek dozowany, no to tutaj wychodziłem na poziom 8,5, a nawet nieco więcej, w zasadzie osiągając w tym wypadku poziom nasycenia tlenem wody, czyli osiągając 100% wysycenie, poziom rozpuszczalności tlenu. Kolejna ciekawa zależność, którą tutaj widać w tym przypadku, jest to, że ten spadek stężenia tlenu między tym punktem największego natlenienia w ciągu dnia, czyli tymi górkami na wykresie, a najniższym punktem, w tym w ciągu nocy, jest mniej więcej podobny, zarówno w przypadku, kiedy był dozowany dwutlenek i kiedy nie był dozowany. To znaczy, no jeżeli dwutlenek tutaj dozowałem i ten poziom osiągany w ciągu dnia był około 8,5, powiedzmy, to ten najniższe stężenie rejestrowane w nocy to było tam około 6 i około 2,5 ppm w ciągu dnia spadało mi tego, czy w ciągu nocy spadało to stężenie tlenu. No podobnie jest tutaj, kiedy ten dwutlenek nie był dozowany lub był dozowany w sposób niewystarczający, tu osiągałem około 7,3 ppm w ciągu dnia, w nocy spadało do poziomu około 4,9, czyli też tutaj ten spadek wynosił około 2,4 powiedzmy ppm, czyli podobnie. No jest to logiczne, tutaj ta konsumpcja tlenu nie jest zależna od tego, jak bardzo było natlenione akwarium w ciągu dnia. Ona zależy głównie od tego, jaka jest obsada zbiornika, jak dużo jest pokarmu, jak dużo jest zanieczyszczeń organicznych do rozłożenia, czyli jak dużo mikroorganizmy tego tlenu zużyją w ciągu nocy. Więc jeżeli nie mamy tutaj jakichś drastycznych zmian w obsadzie, w temperaturze na przykład w zbiorniku, bo to by wpływało na intensywność procesów mikrobiologicznych, w sposobie karmienia, no to tutaj ten spadek jest podobny, tak, w obydwu tych przypadkach u mnie. No, znaczy to również tyle, że jeżeli akwarium jest lepiej natlenione w ciągu dnia, czyli jeżeli udało mi się tutaj osiągnąć ten poziom maksymalnego natlenienia w ciągu doby, no to również w tym najbardziej krytycznym momencie w nocy ten poziom tlenu, stężenia tlenu będzie wyższy. No w moim przypadku, kiedy akwarium było dobrze natlenione po całym dniu takiej intensywnej fotosyntezy, no to w nocy to stężenie tlenu spadało do poziomu nieco poniżej 6, czyli powiedziałbym, że dosyć bezpiecznie, bo zgodnie z tym, co powiedziałem Wam w pierwszym odcinku, przyjmuję tutaj za taką bezpieczną granicę natlenienia wody około 4 mg na decymetr sześcienny, poniżej mówimy tutaj już o ryzyku przyduchy. No natomiast w przypadku, kiedy akwarium nie było nawożone dwutlenkiem węgla, no to ono się również gorzej natleniało w ciągu dnia i ten spadek w nocy był oczywiście taki sam, ale w związku z tym ta wartość najniższa była również niższa i tutaj spadałem już poniżej 5 mg na decymetr sześcienny, to jeszcze byłem po bezpiecznej stronie, ale już niebezpiecznie się, że tak powiem, zbliżałem do tej granicy przyduchy. No wniosek z tego, że w tego typu akwarium, gdzie nie ma jakiejś takiej aktywnej metody napowietrzania typu kamyczek, no warto zadbać o to, żeby jednak to natlenienie wody w ciągu dnia było maksymalne, bo to jest również gwarancja tego, że w nocy nie będzie problemów z przyduchą. Czyli im lepiej za dnia zapracujemy na to natlenienie, tym lepiej w ciągu nocy. Różnica między natlenieniem akwarium bez dwutlenku węgla, a z dwutlenkiem węgla u mnie wyniosła ponad 1 ppm, około 1,5 mg na decymetr sześcienny lepiej to akwarium się natleniało w sytuacji, kiedy stosowane było nawożenie dwutlenkiem węgla. Dobra, to teraz zobaczmy, czy mniej więcej to samo widać w drugim akwarium, które obserwowaliśmy, czyli u Maćka. W sklepie Aquaplant u Maćka zarejestrowaliśmy po jednej dobie pełnego cyklu świetlnego roślin. W pierwszym przypadku akwarium było nawożone dwutlenkiem węgla. Przypominam, że Maciek stosuje tam sterowanie zegarem, po prostu dwutlenkiem węgla bez komputera, no i drugą dobę z wyłączonym nawożeniem dwutlenkiem węgla. Wykres zarejestrowany wygląda tak, żółta linia to jest ta oczywiście z nawożeniem dwutlenkiem węgla, widać tutaj, że osiągaliśmy wyższe stężenie
tlenu niż w przypadku braku nawożenia. Tutaj różnica wynosiła aż prawie 3 mg, ale to, co najbardziej zwraca tutaj uwagę na tych zarejestrowanych danych, no to te wartości są dużo wyższe niż te, które były zarejestrowane u mnie. Zwróćcie proszę uwagę, że w najwyższym, czy w momencie najwyższego natlenienia wody w akwarium Maćka w ciągu dnia, no wtedy, kiedy był dozowany dwutlenek węgla, osiągaliśmy ponad 14 mg na decymetr sześcienny. W przypadku niestosowania dwutlenku węgla ta fotosynteza również zachodziła bardzo intensywnie, mimo że wynik jest znacznie niższy niż w przypadku dozowania dwutlenku, no to i tak natlenienie tutaj osiąga prawie 11 mg na decymetr sześcienny. Być może teraz zaczęliście się zastanawiać, bo przecież ja Wam opowiadałem o tym, że w takiej temperaturze około 25 stopni Celsjusza jesteśmy w stanie rozpuścić mniej więcej 8, nieco ponad 8 mg na decymetr sześcienny. Jest to granica rozpuszczalności tlenu, czyli 100% wysycenie wody tlenem. Natomiast dane, które tutaj zarejestrowaliśmy, no, pokazują wartości znacznie wyższe. Jak to możliwe? Nie da się wykluczyć, że dane, które zarejestrowaliśmy u Maćka, zawierają pewien błąd. Mianowicie u Maćka z całą pewnością bardzo intensywnie zachodziła fotosynteza w tym akwarium, to widać było gołym okiem, po prostu te rośliny tam bąbelkowały, było silnie oświetlone, dobrze nawożone akwarium, no więc nie potrafię tego całkowicie wykluczyć, że w trakcie pomiaru gdzieś te pęcherzyki tlenu, które się wydzielały, po prostu osadziły się na samej elektrodzie, co nieco zafałszowało wynik. Ja myślę jednak, że chodzi też tutaj o jeszcze jedno zjawisko. O jakie? No to tutaj będę musiał sięgnąć po rekwizyty, żeby Wam wytłumaczyć. Na chwilę odłożę komputer i wyciągnę sobie moje rekwizyty. Zastanawiacie się, co miód może mieć wspólnego z natlenieniem akwarium. To chcę Wam powiedzieć, co to jest roztwór przesycony. Miód, taki świeżo z ula, prosto od pszczół, jak widzicie, jest płynny. Jest to roztwór przesycony glukozy, czy innych cukrów prostych, też które znajdują się w miodzie, fruktozy, maltozy. Oznacza to, że jest tutaj rozpuszczone więcej tych cukrów, niż teoretycznie jest to możliwe. Po czym to poznać? A no zobaczcie teraz na drugi słoik. Tego już mi się nie da tak łatwo wyciągnąć łyżeczką. O, już jest co prawda resztka, ale ten miód jest mocno zestalony. On skrystalizował. No właśnie ten nadmiar glukozy, który tutaj był pierwotnie rozpuszczony w tym świeżym miodzie, po pewnym czasie no jednak krystalizuje się i zaczyna no jakby wydzielać się w postaci tych kryształów. Tego nadmiaru, ten nadmiar cukru no tutaj przechodzi w fazę stałą. To samo dotyczy wielu innych substancji. Na przykład tlen w wodzie również potrafi tworzyć roztwory przesycone. To znaczy, że czasowo udaje się rozpuścić w wodzie nieco więcej tego tlenu, niż teoretycznie jest to możliwe. Jednak jest to układ niestabilny i wcześniej czy później ten nadmiar substancji no, wydzieli się. W przypadku miodu podzieje się to w postaci krystalizacji. W przypadku tlenu rozpuszczonego w wodzie on się po prostu wydzieli w postaci pęcherzyków tlenu i po pewnym czasie ten poziom tlenu obniży się po prostu do tej maksymalnej granicy rozpuszczalności. Czasami dzieje się to powoli, jak w przypadku miodu, bo to potrafi trwać tygodnie czy nawet miesiące, zanim ten nadmiar glukozy tutaj skrystalizuje. W przypadku tlenu dzieje się to szybciej, ale rzeczywiście jest to możliwe, że w wyniku takiej intensywnej fotosyntezy okresowo, chwilowo występuje tam no, stężenie tlenu większe niż teoretycznie to możliwe. Po pewnym czasie ten tlen się po prostu wydzieli w postaci pęcherzyków. I wydaje mi się, że z tym zjawiskiem mieliśmy właśnie do czynienia w sklepie Aquaplant. Dlaczego? Jeszcze jeden szczegół na tym wykresie no, sugeruje mi, że tak właśnie było. No to wróćmy do wykresu. Przed chwilą tłumaczyłem Wam, że w przypadku mojego akwarium, niezależnie od tego, czy dozowałem dwutlenek węgla, czy nie dozowałem, ten spadek natlenienia w ciągu doby był taki sam. U mnie akurat w akwarium obniżało się to około 2,5 mg na decymetr sześcienny tlenu w ciągu doby. No teraz zwróćcie uwagę, że w przypadku tego akwarium ze sklepu Aquaplant no nie można powiedzieć tego samego. Tutaj, mimo że akwarium w przypadku dozowania dwutlenku węgla no było zdecydowanie lepiej natlenione, tu rejestrowaliśmy ekstremalnie wysokie stężenie tlenu, to i tak w ciągu nocy stężenie tlenu obniżało się do mniej więcej takiego samego poziomu, czyli około 6, czy nawet nieco poniżej 6 mg na decymetr sześcienny, w tym najbardziej krytycznym momencie dnia, czy nocy właściwie.
I takie samo stężenie mniej więcej było obserwowane no również w przypadku, kiedy akwarium nie było nawożone dwutlenkiem węgla. No myślę, że tutaj doskonałym właśnie wytłumaczeniem tego pozornego fenomenu jest właśnie to zjawisko uzyskania roztworu przesyconego. To znaczy tak naprawdę ten cały tlen, który był tutaj wyprodukowany ponad tą granicę rozpuszczalności, on po prostu z tego akwarium uleciał. To znaczy to, co jest już tutaj uzyskane powyżej tego poziomu roztworu nasyconego, poniżej tych 8,5 mg na decymetr sześcienny, to się wydzieliło w postaci pęcherzyków i uleciało z akwarium. To nie był tlen dostępny tak naprawdę w tym momencie do procesów oddychania dla ryb czy dla mikroorganizmów. On po prostu został stracony z punktu widzenia akwarium. Więc no to zużycie tak naprawdę faktyczne tlenu na te procesy biologiczne w akwarium w tym wypadku no, należy liczyć od poziomu nasycenia, czyli w jednym i w drugim przypadku tak naprawdę to zużycie tlenu było takie same, tylko po prostu liczono od momentu, kiedy akwarium się odsyciło z tego nadmiaru tlenu w postaci tych pęcherzyków, które uciekły. No, z tego punktu widzenia widać tutaj, że no prawdopodobnie przynajmniej jak chodzi o tę przydatność tlenu dla innych mieszkańców akwarium, no to takie pędzenie tej fotosyntezy tutaj maksymalnie no pewnie niespecjalnie ma sens, bo ten tlen jest po prostu tracony. Jeszcze taka jedna refleksja mnie naszła po tym, jak obejrzałem te dane zarejestrowane u Maćka w akwarium, że no tutaj widać po prostu po tym bardzo wysokim stężeniu tlenu, że te rośliny tutaj no szaleją w porównaniu z tym, co się dzieje u mnie, że ta fotosynteza zachodzi dużo bardziej intensywnie. No i pomyślałem sobie, że no w takim razie być może taki pomiar tlenu rozpuszczonego jest pewną miarą tego, no właśnie jak intensywnie zachodzi fotosynteza, czyli jak mocno oświetlone jest akwarium, ale również jak poprawnie jest nawożone. Być może więc można by pomyśleć o takiej metodzie na przykład korygowania nawożenia w akwarium opartej o właśnie pomiar stężenia tlenu. Po prostu wykonując jakiś ruch związany na przykład z korektą nawożenia, no możemy łatwo zaobserwować w ten sposób, czy przynosi to efekt w postaci bardziej intensywnej fotosyntezy, czy może pogarsza sytuację. No właśnie rejestrując pomiar stężenia tlenu. No, chyba nikt tego do tej pory w ten sposób nie robił, no bo też i tego typu urządzenia, jakie my tu zastosowaliśmy, nie są powszechnie stosowane przez akwarystów, no ale wydaje mi się to całkiem sensowną metodą. Być może warto by nad tym pomyśleć trochę głębiej. No dobrze, to teraz popatrzmy, co tam ciekawego udało się zarejestrować u Daniela w akwarium. Zacznijmy tutaj może od jego dużego akwarium, bo ono jest w pewnym sensie podobne do tego tutaj. Mówię tutaj o sposobie nawożenia dwutlenkiem węgla, gdzie stosowany był komputer, no bo to świetlenie jest trochę podobne, bo też Skylight Hyperbar. Natomiast no tutaj troszeczkę podeszliśmy inaczej do tego doświadczenia. Też są zarejestrowane 2 pełne dni pomiarowe, ale różnica między pierwszym a drugim dniem polega na intensywności oświetlenia. Dzień pierwszy, to jest ta linia tutaj żółta na wykresie, to światło pracowało z mocą 50%. Druga doba, no to jest doba, gdzie już intensywność oświetlenia to było 100%, to jest ta tutaj ciemna, powiedzmy granatowa linia. No widać tutaj chyba to, czego można się było spodziewać, że jest jednak dosyć wyraźna różnica w natlenieniu, czyli różnica w intensywności fotosyntezy, no w momencie, kiedy zwiększyła się intensywność oświetlenia. Różnica tutaj między jednym dniem a drugim no, wynosi no tak 1,5, nawet więcej 2 mg na decymetr sześcienny powiedzmy tego tlenu, więc całkiem spora różnica. Również w tym przypadku w nocy to stężenie spadało dosyć wyraźnie, no bo tutaj przy tym intensywnym oświetleniu z poziomu 9,5 mg, czyli również mieliśmy tutaj już do czynienia z roztworem przesyconym, do poziomu około 5 mg na decymetr sześcienny i zobaczcie, że tutaj powtarza się ta sama historia, którą przed chwilą widzieliśmy na wykresie ze sklepu Aquaplant, gdzie również w przypadku, kiedy mamy do czynienia z roztworem przesyconym, to tak naprawdę ta część powyżej tej granicy rozpuszczalności, czyli tych mniej więcej 8 mg z kawałkiem, a to jest mniej więcej ten poziom, który tutaj Daniel osiągnął w przypadku oświetlenia o mocy 50%, to tak naprawdę ten tlen jest tutaj tracony i również w tym przypadku no, w nocy tak naprawdę ten spadek tlenu był do jednakowego poziomu, w tym wypadku około 5 mg na decymetr sześcienny, czyli również tutaj nie było problemu z przyduchą i również jest to tego typu akwarium, gdzie nie ma stosowanego jakiegoś aktywnego
napowietrzania akwarium, gdzie w zasadzie tutaj za natlenienie odpowiadają głównie rośliny. No i przynajmniej w moim przypadku, u Daniela chyba wygląda to podobnie, ruch tafli wody, który no nie jest to jakoś bardzo intensywny, to jest no, u mnie i chyba u Daniela to są po prostu wyloty z filtrów umieszczone gdzieś tam pod powierzchnią, ale nie jest to jakoś celowane bezpośrednio w powierzchnię wody. No u mnie jeszcze pracuje skimmer dodatkowo, który pewien niewielki ruch powierzchni wody wytwarza, no i dba o czystość tafli wody, co też pewnie ma jakieś tam znaczenie. Widać tutaj jeszcze jedną ciekawą rzecz. Podobnie jak w moim akwarium naniosłem tutaj te pionowe kreski, zieloną oznaczającą start oświetlenia i czerwoną to jest koniec oświetlenia, koniec pracy lampy w akwarium. Daniel ma trochę inne podejście niż u mnie. Ja mam to oświetlenie mniej więcej skorelowane z rzeczywistym dniem, czyli startują te lampy u mnie rano około 9:30, zaczynają się ściemniać około 19:30, 20 u mnie te lampy. No Daniel ma to wszystko przesunięte mocno w stronę popołudniową. On startuje te lampy około 14, no a gasną chyba około 22, jak dobrze pamiętam. Widać tutaj, że zobaczcie, że to stężenie tlenu w akwarium zaczęło rosnąć znacznie wcześniej, zanim się uruchomiła lampa u Daniela w akwarium. Widać, że w momencie, kiedy startuje lampa, to już tutaj mamy wyraźne podniesienie się tych wykresów. Mimo że Daniel zarzeka się, że to akwarium stoi w głębokim cieniu u niego, że to oświetlenie otoczenia jest mocno ograniczone, no to widać, że jednak to oświetlenie nie było tu bez znaczenia. Ono było wystarczające, żeby rośliny tu już rozpoczęły proces fotosyntezy i zaczęły funkcjonować, więc no to też jest być może jakiś przyczynek do tego, że warto by się zastanowić nad rolą tego oświetlenia z otoczenia w akwarium, bo no często mamy to przeświadczenie, że te lampy są takie kluczowe, jakość i moc tego oświetlenia, no a widać, że tutaj no też to tło świetlne, tak zwane światło zastane, jak powiedzieliby fotografowie, ma spore znaczenie. No i ostatni zbiornik, który nam został do omówienia, małe akwarium Daniela. Ja je celowo zostawiłem na koniec, bo ono się trochę różni od tych dotychczas omawianych zbiorników. Po pierwsze dlatego, że to akwarium nie jest nawożone zupełnie dwutlenkiem węgla, chociaż jest całkiem przyzwoicie oświetlone, bo tam pracuje ta nowa lampa Skylighta. Jest jeszcze jedna istotna różnica. Filtr, który jest zastosowany w tym akwarium, ale o tym za chwilę. Popatrzcie teraz na te wykresy, które tu widzicie. To są też 2 kolejne doby zarejestrowane w akwarium Daniela. Różnica między linią żółtą a linią niebieską jest taka, że w przypadku tej linii niebieskiej granatowej, tej nieco wyższej, nad akwarium pracował wentylator. Chodzi o to, że zrobiło się gorąco po prostu i Daniel musiał uruchomić chłodzenie, uruchomił wiatrak. No i tutaj troszeczkę nie był to zamierzony eksperyment, ale wyszło to przez przypadek. No, zaobserwowaliśmy, że odpalenie tego wiatraka spowodowało podniesienie stężenia tlenu w akwarium o około 1 mg na decymetr sześcienny w stosunku do tego dnia poprzedniego, gdzie nie było chłodzenia. No, jak się nad tym zastanowić, to jest to jak najbardziej logiczne, no bo to działa troszeczkę na podobnej zasadzie jak wymuszony ruch tafli wody. Ten ruch tafli wody, no chodzi o to, żeby ten tlen, czy również na przykład dwutlenek węgla, generalnie o wymianę gazową, który się rozpuszcza w wodzie, w tej cienkiej warstwie przy powierzchni wody, no ta warstwa wody jest sprzątana w przypadku ruchu wody, jest jakby wciągana gdzieś tam głębiej i zastępuje ta cienka warstwa bogata w tlen, jest zastępowana nową wodą, która jest bogatsza i znowu jest w stanie przyjąć więcej tego tlenu. Podobnie dzieje się z warstwą powietrza, która znajduje się nad akwarium. Jeżeli tam mamy w tej takiej cienkiej warstwie nad samym akwarium część tego tlenu rozpuści się w wodzie, no to to powietrze w tej cienkiej warstwie, jeżeli ono się nie porusza, jest jakby zubożone w ten tlen. Ten wentylator w tym wypadku wymienia tą zubożoną cienką warstwę powietrza nad akwarium na jakby świeżą, bogatą w tlen warstwę, co sprzyja tej intensywności natleniania, więc tu zarówno ruch tafli wody, jak i ruch powietrza nad akwarium, no jak widać sprzyja natlenieniu i tutaj jak dla mnie jest to zaskakująco duży efekt. Nie spodziewałem się, że tu aż ten 1 mg można uzyskać w ten sposób, no ale z tego eksperymentu przez przypadek nam to wyszło. Uwagę zwraca tutaj jeszcze jeden fakt. Jeżeli porównacie ten wykres z pozostałymi, ja za chwilę Wam pokażę jeszcze taki rysunek, gdzie wszystkie te dane z tych akwariów 4 naniosę na jeden wykres, to zwróćcie tutaj uwagę, że te dobowe wahania są dużo mniejsze.
Akwarium było bardzo dobrze natlenione, tu się też poruszamy cały czas w okolicach poziomu maksymalnego, czyli nasycenia tego około 100%, ponad 8 mg, 9 praktycznie momentami, ale spadek w nocy jest dużo mniejszy. Tutaj u Daniela to minimalne stężenie tlenu w nocy było około 7 mg na decymetr sześcienny, czyli to było nadal bardzo dużo więcej niż we wszystkich pozostałych akwariach, w których prowadziliśmy pomiary. No i wydaje mi się, że tutaj dosyć oczywistym wyjaśnieniem tego fenomenu jest sposób filtracji zastosowany w akwarium Daniela, bo przypominam, że jest to gotowy zestaw wyposażony w taki filtr, powiedzmy, typu zraszanego, czyli gdzie ta woda sobie skapuje, spływa po medium filtracyjnym. No i to oprócz tego, że jest świetna metoda filtracji, to jest również doskonała metoda sprzyjająca wymianie gazowej. Po prostu ta woda, rozpływając się po medium filtracyjnym i wpadając do wody, no ma bardzo zwiększoną powierzchnię kontaktu z tlenem, z powietrzem, no i to sprzyja wymianie gazowej, więc to będzie zarówno działało w ten sposób, że będzie powodowało rozpuszczenie dodatkowej ilości tlenu, jak i również usuwało ewentualny nadmiar dwutlenku węgla z wody, więc no bardzo tutaj to stabilizuje nam ten poziom natlenienia i no myślę, że to można powiedzieć, że to jest przykład akwarium z aktywnym systemem napowietrzania, czyli prawdopodobnie podobnie by to wyglądało w sytuacji, gdybyśmy mieli w akwarium na przykład jakiś kamyczek, więc widać tutaj, że tego typu aktywna metoda napowietrzenia no bardzo stabilizuje nam to napowietrzenie akwarium, te wahania dobowe są dużo mniejsze. No i teraz w tym wypadku zapewne ten wpływ tlenu pochodzącego z fotosyntezy jest dużo mniejszy. To te wysokie stężenie, które tu zarejestrowaliśmy, zapewne pochodzi w dużej części nie z tego, co wyprodukowały rośliny, ale z tego, co zostało rozpuszczone w wyniku pracy tego filtra zraszającego. No dobrze, no to podsumowując wynik tego naszego ponadmiesięcznego eksperymentu, spójrzcie tutaj jeszcze na wykres właśnie, który przedstawia już dane pomiarowe z tych wszystkich 4 akwariów naniesione na jeden wykres. To są takie 4 akwaria, ale te dane, które tu wybrałem, to jest jedna doba taka, powiedzmy, typowa, czyli normalny sposób eksploatacji tego akwarium, czyli no, pomarańczowe akwarium. To jest akwarium Daniela, to duże. To jest to z oświetleniem 50%. To nie jest rzeczywiście całkiem normalny sposób eksploatacji, bo normalnie Daniel ma tam nieco wyższe oświetlenie, ale też nie 100%. Powiedzmy, że jest to najlepszy zapis, jaki miałem, najbardziej zbliżony do jego normalnego sposobu eksploatacji akwarium. Kolejna linia, ta taka jasno-niebieska czy turkusowa, to jest moje akwarium tutaj z komputerem z pH ustawionym na około 6,7. Kolejna, nieco wyżej linia, ta żółta, to jest to małe akwarium Daniela bez nawożenia dwutlenkiem węgla, ale właśnie z tym pracującym filtrem zraszanym i bez wentylatora. No i ta najwyższa linia, ciemno-niebieska, to akwarium ze sklepu Aquaplant z nawożeniem dwutlenkiem węgla. No to, co tutaj najbardziej się rzuca w oczy, to oczywiście no, olbrzymi, że tak powiem, dominacja napowietrzenia w tym sklepie Aquaplant w stosunku do tego, co zarejestrowaliśmy w 3 pozostałych akwariach. Widać, że tutaj tego tlenu jest dużo więcej. To, szczerze mówiąc, skłania mnie do tego, żeby odwiedzić Maćka jeszcze raz w sklepie, porozmawiać trochę dokładniej o tym jego akwarium i jego akwariach, w jaki sposób on je prowadzi, jakie nawozi, jak o nie dba, no bo tutaj rzeczywiście ta dysproporcja w stosunku do intensywności fotosyntezy, ta dysproporcja intensywności fotosyntezy w stosunku do naszych akwariów jest bardzo duża, więc bardzo chętnie dowiedziałbym się, co on takiego robi, że tak aż intensywnie to zachodzi, więc pewnie odwiedzę Maćka i przy okazji pokażę Wam jego pozostałe zbiorniki i pogadamy trochę, jak on to prowadzi. Może dowiemy się wszyscy czegoś ciekawego. Widać tutaj, że to małe akwarium Daniela z tym filtrem zraszanym jest w praktyce lepiej napowietrzone niż tego typu akwaria, gdzie nie mamy aktywnego systemu napowietrzania, chociaż w żadnym z akwariów, które tutaj obserwowaliśmy, nie wystąpiły problemy typu przyducha, ale muszę powiedzieć, że w tych akwariach opartych głównie o fotosyntezę i intensywną pracę roślin, o intensywne natlenianie w wyniku fotosyntezy, no te wahania dobowe były rzeczywiście duże, no zwłaszcza to w przypadku Maćka, gdzie spora część tego tlenu właśnie uciekała w postaci pęcherzyków, no to tutaj te wahania dobowe są rzeczywiście bardzo, bardzo duże.
Chociaż nie, no tak jak mówię, nie dochodziliśmy tu do jakiejś sytuacji niebezpiecznej, ale może warto by się zastanowić w takiej sytuacji jednak nad jakimś aktywnym systemem napowietrzenia, chociażby w nocy, tak z powodów bezpieczeństwa nawet. Fajnie widać też na tym wykresie, porównując akwarium Daniela Duża, czyli tą linię pomarańczową z akwarium moim, tym turkusowym, że chociaż tutaj w praktyce te poziomy natlenienia były podobne, to jednak u Daniela jakby to natlenienie następowało z pewnym opóźnieniem. No to jest efekt tej późniejszego startu lamp. U mnie ta krzywa szła szybciej do góry, szybciej osiągając ten poziom maksymalny. No w przypadku późniejszego startu lampy było to opóźnione. No wnioski, jakie jeszcze nasuwają się z tych pomiarów, już podsumowując, no to jest takie, że oczywiście tutaj poprawne nawożenie dwutlenkiem węgla zwiększa również natlenienie akwarium, że sposób dozowania dwutlenku węgla, czy jest to dozowanie komputerem, czy dozowanie zegarem, nie miał tutaj większego wpływu. Oczywiście ilość tego dwutlenku węgla, owszem, miała znaczenie, to było widać tu w moim akwarium. Widać tutaj również to, że ten nadmiar dwutlenku węgla wydzielany, znaczy wyprodukowany ponad granicę rozpuszczalności, czyli ten roztwór przesycony, no nie ma tutaj większego znaczenia, jak chodzi o jego wykorzystanie późniejsze w akwarium, bo ten tlen jest po prostu tracony. Widać tutaj, jak ten aktywny system napowietrzania w postaci akurat filtru zraszanego u Daniela robi robotę bardzo mocno, wyrównując to stężenie i trzymając tutaj to napowietrzenie na równo wysokim poziomie. No i zaskakujący tutaj dla mnie trochę ten efekt napowietrzenia w sytuacji, kiedy był włączony wentylator nad akwarium. Nie wiem, czy to są wnioski jakoś specjalnie zaskakujące dla Was. Mam nadzieję, że ciekawe, że dowiedzieliście się czegoś. Być może wyciągniecie stąd z tych danych jakieś wnioski również dla siebie. Jeżeli tak, piszcie w komentarzach, chętnie poczytam, co o tym myślicie, jak interpretujecie to, co udało nam się zarejestrować. Mamy pomysły na jeszcze kolejne filmy z wykorzystaniem tego tlenomierza. Mam nadzieję, że będą również ciekawe, interesujące, więc subskrybujcie, bo te odcinki już przygotowujemy. Pewnie zrobimy Wam krótką przerwę, żebyście się nie zanudzili tym tlenomierzem i pomiędzy damy coś innego, ale one już powstają, te odcinki. Jeżeli macie też pomysły, jak wykorzystać to urządzenie jeszcze w jakiś ciekawy sposób, tak żebyśmy wszyscy dowiedzieli się czegoś ciekawego, to również piszcie. Jesteśmy tutaj otwarci na propozycje, zobaczymy, co ciekawego uda nam się wspólnie tutaj jeszcze odkryć. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam, do zobaczenia. Cześć!